Dzień dobry! Dziś odcinek o tym, co obcokrajowców dziwi w naszym języku, co sprawia im kłopoty i nad czym wciąż się zastanawiają. Będzie zabawnie? Zapraszam! Zacznę od zagadnień stricte gramatycznych, a potem przejdę do śmiesznych historii, którymi podzielili się ze mną moi znajomi znajomych oraz moi obserwatorzy na Instagramie. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, bo gdyby nie Wy, ten odcinek dużo by stracił. Pierwsze pytanie. Na czym polega różnica między znać i wiedzieć? Z tym mają kłopot na przykład Rosjanie. Ktoś może powiedzieć, znamy kogoś, a wiemy coś. Ale to tak nie działa, bo znać możemy też coś, na przykład piosenkę. Dlatego zaczęłam szukać informacji w internecie i przez dłuższy czas niczego sensownego nie znalazłam, aż w końcu trafiłam na blog Polski dla obcokrajowców i tam przeczytałam, że po znać zawsze stoi rzeczownik w bierniku. Na przykład znam piosenkę, znam drogę, znam miasto, znam język, natomiast powiedzieć mamy zaimek pytajny. Wiem, co powiedzieć. Wiem, jak to zrobić. Wiem, gdzie jestem. Widzicie? Czyli poznać rzeczownik, powiedzieć zaimek pytajny. Muszę przyznać, że ja tej zasady nie znałam. Wydaje mi się, że Wy też jej nie znaliście. Ale potrafimy to powiedzieć poprawnie. Jak to działa? Ja nie znaję. Kolejna rzecz. Jakiś czas temu znajomy podesłał mi tweet o następującej treści. I hope that all the Poles who correct foreigners saying pączkis and pierogis because the words are already plural don't themselves say chipsy, krakersy, eskimosi, etc. in Polish. Bardzo mnie ten tweet rozbawił, pozdrawiam autora, bo my rzeczywiście tak robimy. Mając liczbę mnogą, dodatkowo tworzymy liczbę mnogą i powstaje podwójna liczba mnoga. Dlaczego tak robimy? Nie wiem. Eskimosa to ja jeszcze rozumiem, dlatego że końcówka o kojarzy się raczej z rzeczownikami rodzaju nijakiego. No bo co się kończy na o? Logo, kakao, studio radio, pudełko, okno, dildo. Ale równie dobrze mogło być tak, że po prostu uznaliśmy, że forma Eskimos jest ładniejsza, lepiej brzmi, bardziej po polsku. Nie wiem, to tylko takie gdybanie. Ale dlaczego mówimy crackers, a nie cracker? Albo chips, a nie chip? Bo mylilibyśmy to z chipem tym elektronicznym? Nie sądzę, że o to chodziło. Nie wiem. Nie mam pomysłu. Jeśli Wy macie jakieś pomysły, dlaczego tak robimy, piszcie o tym w komentarzach. A ja od siebie dodam, że absolutnie nie oceniam tego zjawiska negatywnie. Dla mnie to jest dowód na to, że język jest super ciekawy. Dowiedziałam się też, że obcokrajowców dziwią nasze zdrobnienia imion. Nie rozumieją, dlaczego Asia to Joanna, dlaczego Gosia to Małgorzata, a Ola to Aleksandra. Na przykład u Niemców jest tak, że zdrobnienia to skróty imion. Oli pochodzi od Oliwiera, Misia od Michaela. Mam nadzieję, że to dobrze wymawiam, bo nie znam niemieckiego. A Basti od Sebastiana. Logiczne? Logiczne. U nas jest to nielogiczne. Dlaczego? Nie wiem. Nie ma jakichś sztywnych ram, norm językowych, które mówią nam, jak tworzyć zdrobnienia. No jakoś tak sami je tworzymy. Samo z siebie to wychodzi. No i wychodzi dziwnie. Jakiś czas temu napisał do mnie Mislav z Chorwacji. Cześć Mislav. I treść tej wiadomości była taka. Dzień dobry, jestem Mislav i jestem studentem polonistyki w Zagrzebiu. Zwracam do Pani z takim pytaniem, bo my w ogóle nie rozróżniamy takich słów w chorwackim. Jaka jest różnica między słowami umieć a potrafić? Bardzo dziękuję. Nie umiałam pomóc Mislavowi, bo wszystko, co znalazłam w internecie, było jakieś takie mało konkretne. Ale w końcu trafiłam na wpis profesora Bańko, albo Bańki, ale ja mówię Bańko, bo taką formę woli profesor, o następującej treści. Gramatycznie umieć jest niedokonane, potrafić dwuaspektowe. Potrafić może być używane w odniesieniu do czynności powtarzanych, w których chodzi nie tyle o umiejętność, ile o zwyczaj. Na przykład potrafią spać do południa. To znaczy często to robią. Niby to jest jakiś konkret, ale szału nie ma. Nie wiem, czy to na tyle wyraźna różnica, by obcokrajowcy potrafili ją dostrzec, ale miejmy nadzieję, że tak. To teraz ostatnie, stricte gramatyczne zagadnienie. Dlaczego mówimy 2, 3, 4 krzesła, ale 5, 6, 7 krzeseł?
Odpowiedź jest dość prosta, ale całe zagadnienie skomplikowane. Dlatego w tym odcinku skupię się na tym pytaniu i na odpowiedzi na to pytanie, a nie na całym zagadnieniu związanym ze składnią liczebników. Ok? Otóż liczebniki 1, 2, 3, 4 to liczebniki właściwe, a liczebniki 5, 6, 7, 8, 9, 10 dawniej były rzeczownikami odliczebnikowymi. Ciekawostką jest to, że 5 ma związek ze słowem pięść. Ha! I teraz tak, liczebniki, dawniej rzeczowniki, trochę inaczej łączą się z innymi rzeczownikami. Sprawiają, że ten rzeczownik stojący po nich musi być w dopełniaczu. To się nazywa związek rządu. Dlatego właśnie mówimy 5, 6, 7, 8, kogo, czego, krzeseł. Zauważcie, że te liczebniki, które dawniej były rzeczownikami, w połączeniu z innymi rzeczownikami zachowują się tak jak dwa rzeczowniki. Mam nadzieję, że jeszcze ze mną jesteście. No bo mówimy przecież talerz kogo czego zupy, bukiet kogo czego kwiatów, góra kogo czego lodu. Czyli ten drugi rzeczownik jest w dopełniaczu. Mam nadzieję, że dobrze to wyjaśniłam. To jeszcze nie koniec odcinka, bo za chwilę przejdę do śmiesznych historii, które od Was dostałam, ale zanim to zrobię, chciałabym powiedzieć, że podziwiam każdego, kto uczy się jakiegokolwiek obcego języka, bo to naprawdę nie jest łatwe zadanie, a im człowiek starszy, tym gorzej. Jak wiecie, ja ciągle uczę się angielskiego, ale siebie nie podziwiam, bo to stanowczo za długo trwa. Z tym, że widzę postępy, bo cały serial Przyjaciele obejrzałam z angielskimi napisami, ale już z Modern Family jest gorzej, bo jednak tam się trochę inaczej mówi. Dlatego cały czas chodzę na lekcje języka angielskiego i cały czas słyszę, że lekcja tygodniowo nie wystarczy, każdego dnia przez 15 minut musisz się uczyć tego języka. I oczywiście przez dłuższy czas tak nie robiłam, ale to się ostatnio zmieniło, bo została mi polecona aplikacja Babbel, którą tworzą prawdziwi ludzie, a nie jakieś tam algorytmy i to czuć. Dzięki niej mam takie poczucie, że w każdej chwili mogę porozmawiać z Brytyjczykiem, a nie znam żadnego, więc awesome! Najśmieszniejsze ćwiczenie polega na tym, że mówię do telefonu, a apka ocenia, czy dobrze coś powiedziałam, czy źle. Minority. Dobrze, być może trochę to głupio wygląda z boku, ale nie obchodzi mnie to. Jeśli więc jesteście w podobnej sytuacji, możecie spróbować tej metody. Pamiętajcie tylko, że najlepiej ćwiczyć every day. To teraz śmieszne historie od Was. Ja je może przeczytam, żeby niczego nie pomieszać. Pierwsza historia. Poznałem Francuza, który na początku przygody z Polską i nauką języka wiedział, jak się tworzy liczbę mnogą, czyli poprzez dodanie i na końcu wyrazu. Z tego, co mi powiedział, przez parę pierwszych miesięcy zastanawiał się, dlaczego w Polsce tak dbamy o psy, bo jak jeździł samochodem, to wszędzie był znak uwaga, piesi! Druga historia. Kiedyś siedzieliśmy w gronie znajomych, Polaków i 2 dziewczyn z Turcji. Jak to Polacy? Cały czas w rozmowie pojawiało się no masz rację, no jasne, no widziałam to itp. itd. Cały czas no i no. I nasze cudzoziemki w końcu zapytały: dlaczego Wy zawsze na wszystko jesteście na nie? Napisaliście mi też, że obcokrajowców bawi nasze no tak, bo to trochę brzmi, jakbyśmy byli niezdecydowani. No rzeczywiście, w wielu językach no oznacza nie, a u nas tak. A no tak to już w ogóle jakiś kosmos. Dlaczego tak jest? Bo tak! Mąż jednej z obserwatorek, pochodzący z Turcji, nie słyszy różnicy w wymowie słów proszę i prosie. Dlatego zastanawia się, skąd my wiemy, kiedy użyć jednego, a kiedy drugiego z tych słów. I znów mamy bohatera z Turcji, który, gdy po raz pierwszy usłyszał dzień dobry, przeraził się, bo polskie słowo dzień w wymowie brzmi podobnie do tureckiego dżin, co znaczy dżin, czyli zły duch. Dlatego na początku bał się mówić dzień dobry, bo bał się, że coś go opęta, jakiś dżin. A teraz historię mojej znajomej Oli, która uczy obcokrajowców polskiego. Trudno jest wytłumaczyć różnicę między chcieć i mieć ochotę. Zapomniałam dodać, że tak się dzieje zwłaszcza w sytuacji, kiedy uczący się nie zna żadnego innego języka obcego. Kiedyś mój student w aptece powiedział: mam ochotę na Coldrex. Druga historia. Rosyjskojęzyczni studenci potrafią się przerazić, gdy usłyszą proszę iść cały czas prosto, bo czas to po rosyjsku godzina, więc myślą, że tak długo muszą iść. Trzecia historia. Studenci z Chin z kolei, mając na myśli rok świni, mówili świnia roku.
Kiedyś w rozmowie o filmach zamroczyło mnie i nie mogłam się domyślić, o jakim filmie mówią. No pani Ola, Właściciel Pierścionków, na pewno pani widziała. I ostatnia historia, już bardziej związana z naszą kulturą niż językiem, ale śmieszna. Kiedyś padło pytanie, czy można dać komuś znicz w prezencie. Gdy powiedziałam, że nie, pytająca zastygła w przerażeniu. Dzięki Ola za tę historię, bo to jest złoto. Na tym zakończę ten odcinek, choć przyznam, że mam ochotę nagrać drugą część, bo tych historii jest więcej. Jeśli uważacie, że to dobry pomysł, dajcie znać w komentarzach. I jeśli znacie podobne historie, prześlijcie mi je, będę bardzo wdzięczna. Tymczasem żegnam się z Wami, do zobaczenia! To teraz suchar, którego jeszcze na kanale nie było, a to jest dziwne, bo opowiedziałam go już w wielu miejscach, a tutaj nie. Dlatego teraz to zrobię. Suchar leci tak. Jak się nazywa najpiękniejszy most na świecie? The most beautiful